No cześć, ja jestem Jonasz, a wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Dzisiaj mamy dla was kolejny odcinek, w którym będziemy omawiać temat tego, jak szczeniaki zachowują się w domu. Tu jest szczeniak numer 1. Cześć, ja jestem Jonasz, a wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Dzięki za to, że śledzicie kanał, dzięki za to, że oglądacie nasze filmy. Dzisiaj chcemy was zapoznać z tym, co żołnierz nosił na pasie, jak wyglądały te pasy, a także mniejsze paski do spodni. Zapraszamy! Pas, ważna rzecz. Przez wiele lat, dekad czy wieków był to niejako synonim statusu żołnierza. Pozbawienie żołnierza pasa oznaczało, że przestaje on w pewnym sensie być, no właśnie, żołnierzem. Zdejmowania pasa wymagano od aresztantów, tych, którzy popełnili jakieś przestępstwo będąc w wojsku i trafiali do tak zwanego Anzla, czyli do aresztu żołnierskiego. Wówczas tacy żołnierze zdejmowali sznurowadła i zdejmowali pas. Więc pozbawienie żołnierza pasa było niejako wyznacznikiem pozbawienia go również praw i obowiązków żołnierza. W czasach dzisiejszych pas zanika, natomiast w tych czasach, o których mówimy, był on niezwykle ważnym elementem i dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu, jak te pasy wyglądały w Siłach Zbrojnych PRL i co żołnierz na tym pasie nosił. Nie będziemy się może tutaj rozwodzić za bardzo nad historią pasa jako takiego, natomiast przejdziemy od razu do lat powojennych i do tego, jak noszenie pasa wyglądało w Wojsku Polskim tuż po 1945 roku, a następnie już w Siłach Zbrojnych PRL. W pierwszych latach powojennych absolutną podstawą w temacie pasów były pasy skórzane. Pasy produkowane ze skóry bydlęcej, blankowanej, tworzonej roślinnie. Takie pasy wspominają wszystkie przepisy ubiorcze, chociaż już we wczesnych latach powojennych pojawiają się pasy określone w przepisach ubiorczych jako pasy parciane. Czy faktycznie były to pasy parciane? Nie do końca. Z mojej wiedzy wynika, że najprawdopodobniej była mowa o pasach tak zwanych oszczędnościowych, czyli produkowanych częściowo ze skóry, a w większości z materiału parcianego w związku z brakami w skórze, w związku z tym, że kraj był zrujnowany wojną, dopiero się odradzał i nie było już takich możliwości produkcyjnych nawet w temacie skór zwierzęcych, w związku z czym wprowadzono pasy tak zwane oszczędnościowe, zresztą wzorem Armii Czerwonej, która również stosowała tego typu pasy. Jeśli chodzi o warunki techniczne, o zasady produkcji pasów, to pierwszy dokument, który mam w swoim posiadaniu, jest to dokument z roku 1954 i jest to norma zakładowa dla, co ciekawe, zakładów produkcyjnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Bo w tamtym okresie to właśnie MBP zajmowało się takimi nawet zagadnieniami jak wyposażanie wojska w niezbędne elementy umundurowania wyposażenia i w związku z tym to właśnie zakłady produkcyjne podlegające bezpośrednio pod MBP produkowały także wyposażenie dla wojska i to właśnie z roku 1954 pochodzą warunki techniczne dla pasa skórzanego ze skóry bydlęcej, blankowanej, wybranej roślinnie. Przepisy ubiorcze z tego okresu wskazują jasno, że pas skórzany powinien być noszony przez cały czas do każdego właściwie rodzaju munduru, zarówno do munduru polowego, jak i do munduru wyjściowego, galowego. Wszędzie tam pojawia się pas skórzany. No, ale wiadomo, wraz z rozwojem przemysłu, wraz z rozwojem możliwości produkcyjnych i wraz z nowymi zagrożeniami, które stawały przed żołnierzami Wojska Polskiego, między innymi przed bronią ABC, pojawiła się potrzeba tego, żeby powiększyć wyposażenie żołnierza. Dołożyć kolejne elementy, które powinien on przenosić właściwie przez cały czas w warunkach polowych i w związku z tym pojawił się pomysł opracowania nowego systemu pozwalającego przynosić oporządzenie żołnierza, na które z czasem zaczęła składać się oczywiście maska przeciwgazowa czy kombinezon OP1, zaczęły składać się różne inne elementy wyposażenia
i w związku z tym pojawił się projekt nowego pasa całkowicie parczonego, do którego można troczyć kolejne elementy wyposażenia, które również oczywiście były wykonywane z materiału parczonego, co też niejako może wymusiło materiał, z którego ten pas był produkowany. Ale zanim przejdziemy do omówienia pasa parcionego i wszystkich elementów wyposażenia, słowo jeszcze tylko o pasach marynarskich. Forma pasów różniła się nieco od tego, co stosowano w wojskach lądowych. Wojska lądowe stosowały zwykłą klamrę z bolcem, natomiast marynarka wojenna używała tego typu pasów skórzanych, jak widać z taką dość dużą, mosiężną klamrą. Klamra była w dwóch typach. Początkowo była ona nieco mniejsza i ten logotyp, czy też napis miał troszeczkę inną formę. To już jest pas późniejszy, który ma większą klamrę, z większym napisem, z większą kotwicą, bardziej wyraźną i ten pas zapina się na haczyk, który jest przymocowany do klamry od strony wewnętrznej. I jeszcze jeden mały dodatek, czyli paski do spodni. No gdzieś tak w okolicach roku 68, czyli wraz z reformą mundurową w wojsku, z wprowadzeniem nowych wzorów umundurowania, gdzieś w tych okolicach do użytku wchodzą paski do spodni, parciane, które występowały w kilku kolorach, ale takimi podstawowymi były oczywiście kolor zielony dla wojsk lądowych i kolor niebieski dla wojsk lotniczych, dla WOPK i marynarki wojennej. Przechodzimy do wyposażenia polowego przenoszonego na pasoszelkach, bo tak dokładnie nazywa się komplet pasa parcianego, który był wyposażony w dwie bojówki i te bojówki szybko stały się elementem, który pozwalał żołnierzom niejako zorientować się w nieformalnych strukturach, które panowały w armii, to znaczy w temacie fali. Fala była zjawiskiem socjologicznym, które panowało i właściwie nadal panuje w większości miejsc, w których grupa ludzi mniej lub bardziej przymusowo jest stale zakwaterowana, no i wykonuje wspólnie jakieś czynności. Wytwarzają się nieformalne struktury hierarchii i tak było również w przypadku Wojska Polskiego, gdzie wytworzył się mechanizm fali, czyli takiego systemu, który sprawiał, że świeżo przyjęci żołnierze nie mieli łatwego życia, a ci, którzy byli już bliżej wyjścia do cywila, mieli to życie bardzo, bardzo ułatwione. Jednym z elementów, który wyróżniał żołnierzy... Nie dadzą jednak odroczenia i po wcieleniu wita cię miarowy krok. To idzie fala, fala, fala. Mundur rozpięty, czapka w ręku, pas na jaja. To idzie fala, fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest źle. Druga zwrotka. Jednym z elementów, który wyróżniał żołnierzy starszych stażem, były bojówki. Kot, czyli świeżak, po przyjściu na jednostkę było od niego wymagane, żeby tych bojówek na pasie nie było i żeby chodził przepisowo spięty tak, że po prostu wszystkie bebechy w środku się mieszały. No, w miarę jak zdobywał staż, w miarę jak oswajał się z tym, co się dzieje na jednostce, w miarę jak nabierał doświadczenia, pozwalano mu powoli ten pas sobie delikatnie luzować i wraz z nabywanym stażem służby pojawiały się bojówki. Początkowo była to jedna bojówka, później dwie i później zmieniał się układ tych bojówek, czyli na przykład jedna wskazująca tym ringiem do góry, druga na dół, albo obie do góry, albo obie na dół, albo bojówki skrzyżowane, które w większości jednostek, bo też ten układ zależny był od tego, kto w jakiej jednostce służył, w jednych zwyczaje były takie, w drugich inne, ale generalnie w większości jednostek przyjęło się, że skrzyżowane bojówki oznaczają już kogoś, kto jest starszy stażem, kto jest, jak to się mówi w slangu falowym, dziadkiem. A do pasa dołączane były szelki. Szelki również wykonane z materiału parcianego, od strony wewnętrznej podbite dodatkowo materiałem płaszczowym, sukiennym. Szelki poszerzały nam znacząco możliwość
przenoszenia wyposażenia umożliwiały przenoszenie do żołnierza większej ilości sprzętu i sprawiały, że zwiększały się możliwości, jeśli chodzi o ilość przenoszonego sprzętu. No i teraz tak, zanim przejdziemy do tego, jak to wyposażenie było układane na pasoszelkach, to omówimy sobie po kolei, co w skład tego wyposażenia wchodziło. Tak więc na początku lat 70., a zwłaszcza w drugiej połowie i dalej, tego wyposażenia było już naprawdę dużo. Oczywiście oprócz plecaka, bo plecak, kostka to oddzielny temat, nakręcimy o nim oddzielny odcinek, o tym jak on wyglądał, jak on się zmieniał i co w nim żołnierz nosił, ale oprócz kostki była również cała masa innych elementów wyposażenia, które były przenoszone na pasoszelkach, więc po kolei sobie to wyposażenie omówimy. Element pierwszy. Łopatka piechoty, tutaj w wersji z trzonkiem stałym, czyli jeden z podstawowych elementów wyposażenia żołnierza w polu, no bo jak wiadomo, dopóki żołnierz maszeruje, to maszeruje, ale jak się zatrzyma, pierwsze co robi, okopuje się. Okopuje się po to, żeby chronić się przed ostrzałem, przed artylerią i umożliwić obronę tego stanowiska, które zajął jego pododdział. Tak więc łopatka była absolutnie podstawowym elementem wyposażenia i była przenoszona w pokrowcu parcianym, który był wyposażony w dwie szlufki umożliwiające założenie łopatki na pas. No, właściwie nie ma za bardzo cech, które by jakoś tam szczególnie wyróżniały. Jest to po prostu narzędzie pracy. Natomiast najpóźniej w roku 71 pojawia się łopatka składana. Również przenoszona w takim oto pokrowcu. W tym wypadku pokrowiec jest parciany, natomiast szlufki już są styronowe. Jest to troszeczkę późniejsza wersja tego pokrowca i zaraz sobie zobaczymy, jak taka łopatka wyglądała. Wyglądała ona tak. Jak widać, jest znacznie poręczniejsza, mniejsza, chociaż po rozłożeniu jej wymiarowo bardzo podobna do tej łopatki z trzonkiem stałym. Łopatkę zabezpieczało się takimi nakręconymi gwintami. Tak więc po skręceniu łopatki wymiary są bardzo podobne. No być może ta jest troszeczkę nieznacznie mniejsza, jeśli chodzi o powierzchnię tego lemiosza łopatki. Natomiast cała reszta jest bardzo podobna. W skład zestawu tej łopatki wchodził jeszcze taki mały dołączony kilof, który można było przyczepić tutaj w tych okolicach i to umożliwiało nam jeszcze dodatkowo kopanie ziemi takim właśnie kilofem. I teraz tak, dla kogo były tego typu łopatki? Przede wszystkim łopatki tego typu wydawano tym żołnierzom, którzy służyli w piechocie zmechanizowanej i poruszali się bojowymi wozami piechoty. Z tego względu, że jako że łopatka zlokalizowana jest na pasie, no to w sytuacji, kiedy mamy łopatkę z trzonkiem stałym, no to robi się kłopot. Robi się kłopot dlatego, że kto był w BWP, zwłaszcza w warunkach, gdzie w środku siedzi większa ilość pasażerów, doskonale wie, że miejsca tam nie ma zbyt wiele i w związku z tym taka łopatka z trzonkiem stałym bardzo mocno komplikowałaby żołnierzom poruszanie się sprawne w środku pojazdu. W związku z tym przede wszystkim żołnierzom z mechu wydawano łopatki z trzonkiem składanym, ale nie była to reguła. Te łopatki wydawano również w wielu innych pododdziałach. Różnica między łopatkami z trzonkiem stałym i z trzonkiem składanym powoduje również, że wielu początkujących adeptów sztuki rekonstruowania sił zbrojnych PRL popełnia pewien dość znaczący błąd, ale o tym za chwilę, kiedy będziemy omawiać temat tego, jak to wyposażenie jest układane na pasie. Idziemy dalej.
Wyposażenie, którego zadaniem jest chronić naszego żołnierza przed bronią, która wówczas określona jako broń A, B, C, czyli atomowa, biologiczna, chemiczna. Przy czym oczywiście najlepiej tego typu wyposażenie chroniło przed tą ostatnią, czyli przed bronią chemiczną. No i tak, w skład tego zestawu ochronnego wchodziły właściwie dwa główne elementy, czyli maska przeciwgazowa i kombinezon przeciwchemiczny. Maski przez sporą część okresu 1945-1989 były to maski, które popularnie zwiemy słoniami, ale o tym w kolejnym odcinku. W takiej torbie znajdowała się maska wraz z wężem i pochłaniaczem oraz w bocznej kieszeni zestaw IPP-51, czyli indywidualny pakiet przeciwchemiczny, w skład którego wchodziło kilka środków chemicznych, które pozwalały pomóc mu, jeśli już został środkami trującymi porażony. Natomiast w roku 1942 wchodzi do wyposażenia nowy typ maski. Maska typu MP4, popularnie zwana Bulldogiem. No, jak widać, jest już ona znacznie poręczniejsza. Jednoczęściowa, składa się tylko i wyłącznie z części twarzowej, a pochłaniacze zlokalizowane są w policzkach. O tym też będzie w innym odcinku. No i druga z głównych części zestawu przeciwchemicznego, czyli kombinezon typu OP1. No, jeden z ulubionych elementów wyposażenia każdego żołnierza z racji tego, że bardzo często wraz z maską gazową był to zestaw używany przez dowódców do karania, gnojenia, gnębienia żołnierzy, kiedy to kazano im wykonywać różne czynności typu biegi, skoki i inne czynności powodujące zmęczenie i szybki oddech w właśnie tych kompletach. Czasami zdarzało się nawet, że żołnierzy dociążano, to znaczy wydawano im dodatkowe komplety OP1, które służyły jako obciążenie. Więc żołnierz taszczył na plecach zazwyczaj jeden, ale często dwa albo i trzy komplety, bo tak zdecydował dowódca, ponieważ żołnierze czymś się dowódcy narazili. Komplety OP1 były przenoszone w kilku rodzajach pokrowców, z czego jeden z wcześniejszych wygląda w taki sposób. Ma kolor taki, powiedzmy, musztardowy i blaszane guziki, które się wyraźnie odróżniają. Do tego na pokrowcu, na klawie pokrowca przystawiona jest pieczątka z numerem, który wskazuje nam, jakiego rozmiaru jest kombinezon. Rozmiary były 3. 1, 2, 3. Później wszedł już troszeczkę współcześniejszy pokrowiec. Jak widzicie, jest on już koloru takiego, powiedzmy, niebieskawo-zielonego i paski są stylonowe. I również mamy tutaj pieczątkę z przybitym rozmiarem. W tym przypadku jest to rozmiar 3. Ale to nie wszystko. Oprócz tych standardowych pokrowców, używanych w zdecydowanej większości przypadków, były też pokrowce tak zwane desantowe. Polegało to na tym, że, wiadomo, w warunkach ataku chemicznego trzeba kombinezon z pokrowca wyjąć jak najszybciej, złożyć go na siebie jak najszybciej. Ale te pokrowce przepisowo były przechowywane z tyłu, na plecach, przytoczone do tylnej części szelek żołnierza. W związku z czym żołnierze musieli sobie po prostu nawzajem pomagać, żeby ten kombinezon jak najszybciej wyjąć w warunkach alarmu chemicznego. Dlatego, żeby ten proces przyspieszyć, opracowano takie właśnie pokrowce desantowe, które, jak widzicie, są od strony wewnętrznej dodatkowo jeszcze podgumowane. W nich był zwinięty cały komplet OP1, no i w warunkach alarmu chemicznego wystarczyło po prostu za ten sznurek tutaj pociągnąć. Pokrowiec się otwierał i cały kombinezon nam się ładnie rozwijał. Można go było sobie szybciej założyć, zyskując te dodatkowe parę sekund. Chociaż ten zysk i tak był niewielki z uwagi na to, że kombinezon jest trzyczęściowy, składa się z pończoch, czyli takich woderów, płaszcza właściwego w formie takiej narzuty z dodatkowo takim tutaj sznureczkiem, które sobie trzeba było tam pod okolicami intymnymi przeciągnąć i uszczelnić w ten sposób kombinezon.
no i z rękawic, więc założenie go... Są magicy, którzy potrafią to zrobić w kilkadziesiąt sekund, natomiast zazwyczaj zajmowało to kilka minut, więc ten zysk pochodzący z szybkości otwierania takiego pokrowca był raczej niewielki w skali całego procesu. Torba na wyposażenie została wprowadzona wtedy, kiedy okazało się, że tego wyposażenia robi się coraz więcej i trzeba było znaleźć jakieś miejsce do tego, żeby gdzieś to wyposażenie przenosić. Torba produkowana przez zakłady w Lubawie, nazywana potocznie chlebakiem, bo chlebak, jak wskazuje sama nazwa, służy do przenoszenia w nim granatów. Oczywiście, że tak. W środku torba jest zapinana na dwa paski parcione lub w późniejszej wersji stylonowej. I w torbie na wyposażenie mamy jeszcze jeden pasek zabezpieczający wnętrze i umożliwiający też kompresję tego wnętrza i dwie kieszonki zewnętrzne, w których mieściły się zapalniki na granaty. To było miejsce do przechowywania zapalników na granaty. Oczywiście po to, żeby te zapalniki były oddzielone od granatów, żeby nie było ryzyka przypadkowego uzbrojenia granatu i oczywiście przypadkowej detonacji. W środku jest przede wszystkim menażka. Pierwotnie przepisy mundurowe, nawet te z 1971 roku, które uwzględniają torbę na wyposażenie, mówią, że w tych jednostkach, w których torba na wyposażenie nie jest wydawana, bo takie jednostki też się zdarzały, tam menażkę troczy się za pomocą troków do ekranika kostki. Natomiast w tych jednostkach, gdzie torba na wyposażenie była wydawana, tam menażka wędrowała do jednej z dwóch głównych kieszeni torby na wyposażenie. Dalej, w torbie była również manierka wykonana z czystego aluminium, z uszczelką z korka lub w późniejszym okresie gumy, z pokrowcem sukiennym i wyposażona w klamerki do mocowania manierki do pasa wraz z takimi oto przesuwkami. W tym wypadku są to przesuwki brązowe, czyli przeznaczone dla wojsk lądowych, ale były również przesuwki czarne, przeznaczone dla wojsk lotniczych i marynarki wojennej. No i teraz po co haczyki i po co przesuwki? Ano dlatego, że pierwotnie miejscem na przenoszenie manierki był tył pasa. Czyli z tyłu, w okolicach tylnej szelki przypinano sobie manierkę i tam ją noszono. Dopiero wtedy, kiedy pojawiły się torby na wyposażenie, to zaczęto kombinować z przemieszczaniem tych elementów wyposażenia i bardzo często manierka trafiała po prostu do drugiej, głównej kieszeni torby na wyposażenie. Co jeszcze? Mamy w torbie takie małe kieszonki zapełnione na guziki blaszane i to również jest miejsce na dodatkowe elementy wyposażenia. W tym przypadku mamy pojemnik do przenoszenia płynu i smaru do broni, do AK, pojemnik dwukomorowy z dwoma nakrętkami. Wcześniej była jedynie smarownica w formie takiej okrągłej buteleczki, też blaszanej, jednokomorowej z jedną nakrętką. Tutaj mamy wersję późniejszą, czyli umożliwiającą przenoszenie płynu i smaru dwukomorową. Co jeszcze? Niezbędnik. Niezbędnik, klasyka, to jest naprawdę, słuchajcie, hit, jeśli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego. Tak jak generalnie często z tego wyposażenia się śmiejemy i uważamy, że jest ono mało wygodne, nieprzystosowane do warunków itd., itd. Niezbędnik stał się absolutnym hitem. Konstrukcja lekka, zwarta, wszystko w jednym. Mamy łyżkę, widelec, nóż i dodatkowo jeszcze otwieracz do puszek. No i ostatni element przenoszony w naszym chlebaku. Tak jak mówiłem wcześniej, chlebak, jak wskazuje sama nazwa, służy do przenoszenia w nim granatów. W tym przypadku mamy dwie kieszonki i w nich mieszczą się dwa granaty. W tym przypadku są to oczywiście granaty treningowe, czyli po prostu puste w środku odlewy. Mamy granat zaczepny RG-42 i granat obronny F1. Dodatkowo są zabezpieczone wtyczkami, takimi specjalnymi plastikowymi wtyczkami, które dodatkowo jeszcze zabezpieczają granaty przed jakimiś uszkodzeniami czy przed zalaniem tego, co jest w środku. No i element ostatni, ładownica. Ładownica mieszcząca 3 magazynki do KBK AK, czyli
przy założeniu, że w broni mamy magazynek 4, daje nam to okrągłą sumę 120 nabojów na żołnierza przy założeniu, że wydajemy pełne 3,4 magazynki. Ale to nie wszystko, bo mamy tu również taką małą kieszonkę i to jest kieszonka przeznaczona na przenoszenie zestawu do czyszczenia i podstawowych napraw broni, który jest w takim małym pudełeczku metalowym i w środku mamy kilka podstawowych przyrządów do rozbioru i do czyszczenia broni, usuwania łusek itd. itd. Mamy też klucz i dzięki rozmaitym kombinacjom z tym pudełkiem możemy zrobić z niego śrubokręt, wybijak, kilka innych narzędzi. Także właściwie w tym małym pudełeczku mieści się wszystko to, czego potrzebujemy do pracy z KPK AK w warunkach polowych. No, to przechodzimy do tego, jak to oporządzenie powinno być ułożone na pasoszelkach. Będziemy się przy tym posiłkować głównie przepisami ubiorczymi Wojska Polskiego z roku 1971. I zanim przejdziemy już typowo do ułożenia oporządzenia na pasie, to jeszcze tylko kilka słów o rodzajach, wersjach pasa i wersjach szelek. To jest starsza wersja pasa. Pas był parciany przez cały okres do 1989 roku, natomiast różnił się tymi elementami do mocowania pasa po wyregulowaniu jego długości. Czyli pierwotnie były to te podwójne szerokie blaszki, a później zunifikowano to w ten sposób, że stosowano również podwójne, ale takie pręty jak ten tutaj. Czyli te późniejsze wersje wyprodukowane w drugiej połowie lat 80. mają już podwójne pręty tutaj też w tym miejscu. Podobnie szelki. Szelki pierwotnie były wyłącznie parciane, natomiast najpóźniej w 1985 roku pojawia się wersja szelek wykonanych ze stylonu, które różnią się tym, że niektóre wersje mają w ogóle jednego ringa mniej i wszystkie szelki stylonowe mają dodatkowo na jednej z szelek miejsce do mocowania bagnetu, bo to jest też błąd, który popełnia wielu początkujących rekonstruktorów, czyli umiejscawia bagnet na pasie. Bagnetu nie przenoszono na pasie, przenoszono go w innych miejscach, zależnie od tego, co zarządził dowódca i od tego, czy bagnet był wydany, czy leżał gdzieś w magazynie. Przechodzimy do ułożenia oporządzenia. Przepisy z roku 1971 mówią nam, że zaczynamy zakładać wyposażenie od manierki. No ale jako, że później weszła już do użytku torba na wyposażenie i manierka powędrowała nam właśnie do drugiej głównej komory torby na wyposażenie, no to zwolniło się miejsce na tylnej szelce. No i teraz, zazwyczaj zaczynano w związku z tym zakładanie wyposażenia od łopatki. I teraz, co mówią przepisy? Przepisy mówią, że łopatka powinna być umiejscowiona z prawej strony pasa pod torbą na wyposażenie. Czyli powiedzmy na tej wysokości. I do tego mamy torbę na wyposażenie, która jest zakładana na łopatkę. Te oczka kolucha mają różną szerokość, więc ta łopatka nam tam wchodzi. Można ją w miarę sensownie wyjąć, no ale że nie było to jednak zbyt wygodne rozwiązanie, to często gęsto łopatka była zakładana na tylną szelkę. Podstawą było zarządzenie dowódcy, które jak wiadomo od każdego przepisu, dowolnego przepisu pisemnego jest ważniejsze. Czyli jeśli dowódca jednostki postanawia, że łopatka powinna być przenoszona z tyłu, to cała jednostka nosi łopatkę zawsze z tyłu. No ale teraz znowu. No ale jak to łopatka z tyłu, skoro na tym rysunku z przepisów jest pokazane, że łopatka powinna być na lewej szelce. No faktycznie tak jest. Na tym rysunku pokrowiec na łopatkę jest zlokalizowany na lewej szelce, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jest to łopatka składana. Bo w tych samych przepisach kilka stron wcześniej jest wyraźnie napisane, że na lewą szelkę łopatkę zakładamy wtedy i tylko wtedy, kiedy jest to łopatka składana. Jeżeli łopatka ma trzonek stały, to jej przepisowym miejscem jest prawa strona pod torbą na wyposażenie. Ale jako, że to rozwiązanie było jednak średnio wygodne,
to bardzo często dowódcy wydawali zarządzenie, które nakazywało łopatkę umieszczać z tyłu na tylnej szelce. Co w związku z tym? W związku z tym to, że oba położenia łopatki są poprawne. Czyli jeżeli mamy łopatkę z trzonkiem stałym, to możemy ją nosić albo faktycznie pod torbą na wyposażenie, tak jak nakazywały przepisy, albo na tylnej szelce, tak jak to było wielokrotnie udokumentowane na wielu zdjęciach, że tak noszono łopatki z trzonkiem stałym. Chociaż oddając też nieco sprawiedliwości tym, którzy zakładają łopatkę na lewą szelkę, to faktycznie jest zachowanych kilka zdjęć, które pokazują, że w niektórych jednostkach faktycznie zdarzało się, że łopatka była noszona na lewej szelce. Natomiast w 99% przypadków łopatka była przenoszona albo z prawej strony, albo z tyłu. Na lewej szelce był to absolutny wyjątek i zdjęcia archiwalne, ich proporcje pokazują, że robiono to niezmiernie rzadko. To też najbezpieczniej z punktu widzenia koszerności rekonstrukcji jest umieścić sobie tę łopatkę z tyłu lub z prawej strony pod torbą na wyposażenie. Czyli zakładamy sobie łopatkę w taki sposób, że najpierw zakładamy jedno kolucho, następnie przekładamy szaleczkę, tylną oczywiście, czyli tę pojedynczą, przekładamy sobie, wkładamy ją przed to kolucho, a za to i następnie pas przekładamy przez to pozostałe nam drugie kolucho i w ten sposób mamy już zamocowaną łopatkę w sposób przepisowy, zgodny z tym, co było często zarządzane w przepisach przez dowódców. Co dalej? No, w myśl przepisów z 1971 roku drugim elementem jest torba na maskę. Tutaj wyjątków nie było. Torba na maskę była zlokalizowana z lewej strony, zaraz za manierką, czy też niekiedy łopatką. Zakładamy ją sobie z lewej strony. No i teraz tak, czy to wszystko? No oczywiście nie, dlatego że torba ma z tyłu dodatkowe kolucha, te ringi i zapięcie. No i teraz co z tym zrobić? Tutaj z tyłu na tylnej szelce mamy haczyki, więc haczyk sobie przypinamy do ringa, a tutaj to dodatkowe zapięcie zapinamy o ten pierścień, który jest z kolei tutaj na tym elemencie piersiowym. I mamy dzięki temu zamocowaną torbę, nic nie lata, wszystko jest elegancko przymocowane, tak jak to powinno być. No dobra, mamy założoną torbę na maskę i w związku z tym, że łopatka jest z tej strony, no to pojawia się pytanie, ok, ale co z lewą szelką? Było jeszcze coś takiego jak torba na granaty, dodatkowo taka ładownica, w której mieściły się 2 granaty i teoretycznie wówczas, kiedy mamy tutaj tą lewą szelkę wolną, to można sobie założyć torbę na granaty. Natomiast w praktyce robiono to bardzo, bardzo rzadko, no bo granaty 2 mieliśmy już w torbie na wyposażenie, to po pierwsze, a po drugie na większość ćwiczeń dodatkowych granatów po prostu nie wydawano, no bo było większe ryzyko tego, że żołnierz to zgubi, zniszczy albo cokolwiek innego i będą z tego tytułu straty. W związku z czym w większości przypadków torby na granaty nie zakładano na lewą szelkę. Lewa szelka była po prostu pusta, więc możemy sobie ją już teraz założyć na pas i lewą stronę mamy ogarniętą. Co dalej? Dalej mamy oczywiście stronę prawą, gdzie zostaje nam jeszcze masa miejsca na dodatkowe elementy wyposażenia. W związku z tym lecimy dalej. Z prawej strony przepisy mówią o torbie na wyposażenie. Oczywiście taka na składzie była wydawana, więc na razie prawą szelkę sobie odkładamy i zakładamy na pas torbę na wyposażenie, przekładając ją przez szlufki. Tutaj wielkiej filozofii właściwie nie ma.
mamy założoną torbę na wyposażenie i torba na wyposażenie również wyposażona jest w kolucha do troczenia. W związku z tym przymocowujemy sobie torbę na wypo hakiem za kolucho. No i następnie również używamy takiego kolucha, żeby przymocować sobie do tego paska z drugiej strony, który nam będzie trzymał w kupie torbę. I tym sposobem mamy przymocowaną torbę do całej konstrukcji pasoszelek. Również przymocowana jest w porządku, nie przemieszcza się nam po pasie. Zostaje właściwie ostatni element, czyli ładownica, która zlokalizowana jest na prawej szelce i w związku z tym mocujemy ją w taki sposób, że przekładamy sobie przez jedno kolucho pas, następnie przekładamy szelkę i pozostałą część pasa przekładamy przez drugie kolucho ładownicy. I to jest, słuchajcie, tyle w temacie. Mamy gotowy pas i to, co na pasie. Zostaje nam przymocowanie OP1 w pokrowcu. Bierzemy sobie pokrowiec na OP1 i przy użyciu tych pasków mocujemy go do górnych ringów na szelkach. Więc jak sobie te pasoszelki całe założymy, to OPEX wypadnie nam na plecach. No i mając taki zestaw w komplecie, pasoszelki są już dopasowane, bo dopasowaliśmy je oczywiście zawczasu. Zakładamy cały zestaw na siebie. Czy zawsze taki zestaw był zakładany faktycznie w pole? No nie, bo zdarzały się sytuacje, w których albo na ringi pozostałe w tych miejscach, gdzie teraz widać OPEXa, troczony był plecak kostka. I wówczas pokrowiec z zestawem OP1 był troczony już do tego plecaka razem z kocem. Natomiast w sytuacji, kiedy plecak nie był brany w pole, na przykład zostawał na pojeździe terenowym czy w BWP, to wyposażenie polowe wyglądało właśnie tak, aczkolwiek zdarzało się, że na zarządzenie dowódcy to oporządzenie było zmniejszane, na przykład nie brano kombinezonu, a jedynie maskę, czy też zostawiono torbę na wyposażenie, czy też nawet łopatkę i brano jedynie maskę przeciwgazową, ładownicę. I to był taki komplet tak zwany niepełny. Tutaj warianty były różne, zależało to od tego, jak dowódca sobie wymyślił zagadnienie, które żołnierze mieli ćwiczyć. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku o wyposażeniu indywidualnym żołnierzy Sił Zbrojnych PRL. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł, że naświetlił Wam co nieco, jeśli chodzi o tło historyczne i o to, jak faktycznie to wyposażenie było układane na pasie. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa. Właśnie uruchomiliśmy możliwość wspierania nas w serwisie Buy Coffee. Także jeśli podoba się Wam to, co robimy, jeśli chcecie nam pomóc w tym, co robimy, jeśli chcecie oglądać więcej tego typu materiałów i odcinków, to zachęcamy Was gorąco do tego, żebyście nas wspierali. Serwis Buy Coffee łamane na GRH Sojusz. Tam można nas znaleźć i można nam postawić symboliczną kawę, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać nasz kanał na YouTubie. Dzięki, że oglądaliście. Ja jestem Jonasz, a Wy jesteście na kanale GRH Sojusz. Czołem!